Witam serdecznie w kolejnym odcinku moich filmów. Tym razem w cyklu testów radiotelefonów mamy takie tu oto urządzonko. Otrzymaliśmy je do testów dzięki po raz kolejny koledze SP8MZA. Także to już jest kolejne radio, które testujemy dzięki jego uprzejmości. I jest to radiotelefon firmy CRT, model Micron UV. Jest to firma teoretycznie francuska, jednak radia, jak pewnie wszystkie inne rzeczy, nadal produkowane są w Chinach. Jest to urządzenie, które już troszeczkę czasu ma. Na naszym rynku też się pojawiło jakiś czas temu, ale nie miałem jeszcze okazji go przetestować. No, ogólnie jest to, jak wiecie, ci co oglądają, jest to pierwsze urządzenie typu mobilowego, jakie tutaj do mnie trafiło. Większość pozostałych, właściwie wszystkie pozostałe urządzenia były radiami ręcznymi. Co możemy o tym radyjku powiedzieć? Jak widać, radyjko jest niewielkich rozmiarów, dosyć kompaktowe. W komplecie mamy mikrofon z pełną klawiaturą, z przełączaniem między dwoma VFO, klawisze funkcyjne, sygnalizacja stanu pracy, PTT, przyciski góra-dół i z tego co kojarzę przycisk blokowania klawiszy mikrofonów. Same radyjko jest zrobione na pasmo VHF i UHF, czyli 136, 174 i 400, bodajże 490, jak spojrzałem w instrukcji, mogę się mylić, ale to już taki parametr dodatkowy. Więc podłączmy teraz szybciutko to urządzonko do zasilania, które gdzieś tutaj jest. Oczywiście w następnej części filmu zaraz będą zrobione testy tego urządzenia, jak ono funkcjonuje, jak się sprawdza. O, radio się uruchomiło. I cóż, no mamy ładny kolorowy wyświetlacz standardowy już w takich radiach, 2 VFO. No i tutaj jedyna rzecz, którą można zarzucić, no przy tej cenie wydawałoby się, że większość urządzeń tego nie ma. Radio ma tylko jeden tor odbiorczy, także to jest dual VFO. Nie możemy jednocześnie słuchać na obydwu. Co ciekawe, jest teoretycznie tańszy model tego urządzenia, który ma 2 tory odbiorcze. Także nie wiem, o co chodzi, co w tym jest lepsze, a w tamtym gorsze. Nie miałem też tamtego do testów, więc trudno mi powiedzieć. Także to jedyne, co mi tutaj by brakowało w takim urządzeniu, to od razu 2 odbiorniki, żeby można było słuchać na 2 częstotliwościach, jednocześnie na 2 pasmach. Dodatkowo wtedy dochodzi funkcja przemiennika. Obsługa urządzenia bardzo prosta. Możemy wpisywać częstotliwości bezpośrednio z klawiatury. Jak widać, weszło. Mamy możliwość wejścia w menu, gdzie ustawiamy parametry radia, kanałów, klawiszy. To standardowe, tutaj funkcjonalność jest bardzo standardowa, także tu się nie ma co na ten temat rozwodzić. Mamy 6 klawiszy, których funkcje sobie programujemy, żeby było wygodniej nam używać. I tak jak tutaj mamy zaprogramowaną głośność, tutaj tryb pamięć VFO, monitor, Vox, Squelch, głośność znowu i w drugim ustawieniu Shift, Scan, moc, 3 poziomy mocy, ton, pasmo. Także możemy sobie tutaj dowolnie przypisać te klawisze i możemy funkcjonować. Możemy też zmieniać, jak widać, to z poziomu mikrofonu. A typowa funkcjonalność. Moc tego urządzenia od 5 do 25 W, do 20 na UHF-ie w 3 zakresach 5, 15, 25, 5, 15, 20. Jak to wygląda z mocą, sprawdzimy oczywiście zaraz w następnej części na pomiarach. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o samo pierwsze wrażenie, jak wygląda urządzenie. No i teraz po prostu trzeba przejść do podłączenia go pod przyrządy i sprawdzenia, jak ono się zachowuje w stosunku do tych urządzeń, które wcześniej badaliśmy.
No, powinno trochę lepiej, zwłaszcza odbiorczo, gdyż jest to urządzenie już samochodowe. Część osób takie urządzenia używa jako bazowe, więc tutaj troszeczkę lepszy odbiornik pod kątem odporności jednak jest wymagany. No ale to wszystko wyjdzie zaraz w praniu, jak podłączymy i sprawdzimy, jak to funkcjonuje. Urządzenie mamy już podłączone pod przyrząd. Na ekranie widzicie standardowy układ, przyrząd pomiarowy, radiotelefon i tabelkę, gdzie wpisujemy wyniki pomiarów. Odnośnie pomiarów jest informacja jak zwykle w opisie. Wyniki pomiarów również będą dostępne poprzez link, który jest w opisie do filmów. Także możemy powoli zaczynać. Zaraz w głośniku będziecie słyszeli szum i dźwięki dochodzące z wyjścia głośnikowego radiotelefonu i zaczynamy pomiar odbiornika zgodnie z tym, co zawsze robiliśmy z innymi urządzeniami, czyli dla Synadu 15 dB i dla częstotliwości w praśmie pracy tego urządzenia, które widzicie w tej tabelce. Także zaczynajmy. No i pomiary odbiornika, jak widzicie, mamy już dokonane. Już zmieniłem teraz na pomiary nadajnika. Czułość wyszła na dosyć przyzwoitym poziomie, jak na urządzenie mobilowe. I teraz zaczynamy na dużej mocy i na częstotliwości 137 i będziemy lecieli dalej. Moc sprawdźmy jeszcze, jaką mamy ustawioną. Power low, high. No i zaczynamy. Napięcie 13,8 V jest ustawione. Przy urządzeniach samochodowych ma to znaczenie. W większości urządzeń zmiana napięcia zasilania powoduje, że moc również się zmienia. No i zaczynajmy od częstotliwości 137 i patrzmy, jaka moc wydzieli nam się na przyrządzie. Jeszcze raz 24,9. No więc praktycznie to, co trzeba.
145. Dwadzieścia pięć i 4. Nawet 26 watów. I pasmo UHF, tu powinno być mniej. No 23, czyli więcej niż w specyfikacji. Pasmo amatorskie. I końcówka pasma. A więc pomiary mocy dużej mamy dokonane. Jeszcze w dwóch miejscach zrobimy pomiar mocy średniej i małej, czyli na częstotliwościach amatorskich, czyli tam, gdzie te radio najbardziej będziemy używać. Teraz jest moc średnia 145 mega. No i bardzo ładny 15 watów. Mamy i 435. I 3, czyli bardzo ładnie trzyma nam te parametry. Nie w tym miejscu wpisałem. 15,3. No i jeszcze teraz mała moc na tych dwóch częstotliwościach. Zobaczymy. Low 435, mała moc 4,6 W i na 145 mega. Watów. Więc jak widzicie, tu można powiedzieć, że jeżeli chodzi o parametry tego urządzenia, czyli moc, czułość, w całym zakresie utrzymują się praktycznie na bardzo podobnym poziomie. Odpowiadają temu, co jest w instrukcji. Moc nawet w paśmie UHF trochę przewyższa tą podawaną przez producenta. Także jak na razie, jeśli chodzi o pomiary tego typu, no możemy być zadowoleni i stwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. Ja w tej chwili zmienię konfigurację i podepnę analizator widma standardowo i zobaczymy, jak będzie wyglądało widmo z tego urządzenia. I jesteśmy już podpięci pod analizator widma i standardowo zaczynamy pomiar drugiej harmonicznej dla 145 przy mocy maksymalnej. Minus 27, to jest trzecia harmoniczna, minus 20. 20. I teraz lecimy na częstotliwość 435. No, tu już mamy troszeczkę więcej. 1035. To już prawie poza okresem u mnie mierzalnym. I teraz przejdźmy do... Jesteśmy już na analizatorze widma i zaczynamy od 145 mega znowu. Popatrzmy. No, widzicie, tutaj prawie prążków nie widać w ogóle.
Oczywiście zakres dynamiki urządzenia powoduje, że najmniejszy poziom w tej chwili jest minus 25, ale w przypadku urządzeń ręcznych, gdzie mieliśmy maksymalny poziom rzędu 30 kilku dBm-ów, tu mamy prawie 45, no to te prążki wychodziły dużo silniejsze. Przejdźmy teraz na 435 MHz. No i tu już widzimy, tak, że było minus 12, czyli ten prążek jest większy, ale w porównaniu z urządzeniami, które tutaj mieliśmy ręcznymi i jakie niektóre z nich dawały poziomy tych prążków przy mocy 4 W, tu dajemy przy mocy 20, prawie 5, więc nie możemy tego praktycznie ze sobą porównywać. No i teraz przejdziemy jeszcze, znowu przełączę tutaj układ i podłączę się pod antenę zewnętrzną, żeby zobaczyć ten test odbiornika na standardowej częstotliwości, jak ja to zawsze robię. Miejmy nadzieję, że wypadnie tak samo dobrze jak wszystkie pozostałe testy. No i wróciliśmy już do układu, gdzie teraz do urządzenia podpięta tu jest ta sama co zawsze zewnętrzna antena. No i zobaczmy na tej standardowej częstotliwości lokalnego beacona, jak ja go tutaj będę odbierał. Pogłośmy troszkę i wpisujemy częstotliwość. No. Niech skończy nadawać znamiennik i zostawi samą nośną. No ale już widać, jaki jest poziom na S-metrze. Czego na żadnym radiu aż tak nie było. No i ja tutaj do samego dźwięku do niczego nie mogę się przyczepić. No i teraz mamy nośną. No w sumie chyba na żadnym radiu tak ładnie nie leciało. Oczywiście ręcznym. No to pod tym kątem tutaj jest, można powiedzieć, prawie że idealnie. Zaciągnąłem blokadę. A teraz zrobię jeszcze taki jeden test, właściwie pokaz. Przestawię na częstotliwość. Dobrze. No coś Wam zaraz pokażę. Jestem na częstotliwości 428 MHz. Co tam chodzi? Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. I teraz Wam pokażę coś takiego, co będzie bardzo pięknym tutaj materiałem też do innych urządzeń porównania. Na częstotliwości 428 237, jak słyszycie. Ci co znają, wiedzą, że to jest kanał kontrolny rankingu MPT1327. Ten nadajnik jest tuż obok mnie, można powiedzieć. To jest rzut beretem, to jest 5 km. Jest bardzo silny sygnał. I obok mam kilka kanałów, które są dosyć słabymi sygnałami. I to Wam chciałem pokazać. Mam dużo radii, również stacjonarnych, które już tutaj, na tej częstotliwości, która jest, jak widzicie, 25 kg w bok, one już nie odbierają. Tu jeszcze jest drugi, jeszcze słabszy. Ten odbiera bardzo dobrze. Niektóre odbierają te sygnały bardzo słabo. Idąc dalej, tu jest sygnał, który większość radii nie odbiera w ogóle. Niektóre odbierają słabo. Niektóre przez ten silny sygnał właśnie nie odbierają w ogóle. Te radzi sobie tutaj bardzo dobrze. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą część odbiorczą, muszę powiedzieć, że jest dobrze, jak nie można by powiedzieć, że bardzo dobrze. Także takie radio mógłbym spokojnie sobie tutaj w moich warunkach, gdzie troszeczkę tych sygnałów jest, postawić i myślę, że nie byłoby żadnych problemów. Także reasumując, za te pieniądze radio ma dosyć dobre parametry. Można je spokojnie używać, nie obawiać się, że będziemy innym zakłócali. Uważam, że usłyszymy na nim to wszystko, co i na innych radiach. Nie testowałem modulacji, ale poczytałem wiele opinii
i modulacja też z tego urządzenia była bardzo chwalona. Także to tyle w tym krótkim filmie. Jeżeli chcielibyście jakieś radia podrzucić do testów, to zapraszam do kontaktu. Dane mailowe, profilowe są w opisie filmu, także możecie tutaj się ze mną skontaktować. I dzięki temu baza tych takich w sumie prostych testów, ale też dużo dających informacji odnośnie parametrów urządzenia, baza tych testów, tych urządzeń przetestowanych by rosła. Także dziękuję za uwagę. Jeśli film się podobał, zapraszam do lajkowania. Jeśli macie pytania, do komentowania lub kontaktu ze mną. I zapraszam do oglądania innych filmów, które również są na moim kanale.